Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Marku, na moim kanale. Dzień dobry wieczór Wydaje mi się, słuchaczom, dzień że dobry wieczór Marka, tobie. wydaje mi się, że Marka nie muszę przedstawiać absolutnie. Osoby, które lubią nasze rozmowy i lubią dywagacje Marka, zachęcam, żeby zajrzeć do niego na kanał. Tutaj niżej ja zamieszczę dzielone oczywiście takie logo, więc bez problemu będziecie mogli zajrzeć na kanał Marka. A dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat, bo będziemy sobie rozmawiali o dinozaurach, o świadomości, czy w ogóle pradawne stworzenia mogły myśleć tak samo jak i my. Troszeczkę sobie połączymy paleontologię z filozofią umysłu. No i właśnie podyskutujemy troszeczkę na temat inteligencji dinozaurów i jakby można je porównać do współczesnych zwierząt, bo to jest taki, bym powiedział, troszeczkę nadprzyrodzony twist, prawda? Gdzie są legendy o smokach, a jednocześnie o prawdziwych bestiach. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, ja tylko jeszcze uzgodniłem z Markiem, na sekundę wrzucę. Nie muszę tłumaczyć Wam, że do nabycia jest fantastyczna woda kolońska. Tutaj podałem namiar, kontakt brookshop.pl, albo wejdziecie na stronę brookshop.pl i w zakładce upominki znajdziecie te wspaniałe perfumy dla prawdziwych mężczyzn, dla prawdziwych dżentelmenów, albo wystarczy zadzwonić pod telefon 570 814 076. Serdecznie zachęcam, wiele osób z kanału, wielu subskrybentów kupiło, zakupiło, bardzo sobie chwali. A teraz, moi drodzy, możemy sobie jechać z naszymi pytaniami, które, powiem szczerze, naprawdę odpalają rozmowę. To są takie pytania, przy których myślę, że paleontolog zaczyna się wiercić, filozof zaczyna się drapać po głowie, a słuchacz po przemyśleniu głębszym mówi: czekaj, to w sumie ma jakiś sens. Powiedz mi, Marku, czy inteligencję można mierzyć wielkością mózgu, czy raczej sposobem przetwarzania informacji? No a jeśli tak, to czy dinozaury mogły mieć jakąś obcą formę świadomości, twoim zdaniem, taką zupełnie niepodobną do ludzkiej? Ja co prawda nie jestem jakoś bardzo szczególnie zainteresowany biologią i tymi tematami, natomiast tak ściśle technicznie i ściśle naukowo, od tej naukowej strony. Natomiast to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, owszem, interesuje mnie, dlatego jakoś tak mam, że ta odpowiedź wydaje mi się oczywista. Oczywista pod tym kątem, że mózg, jego wielkość może mieć znikome oddziaływanie na to, czy mamy do czynienia, z jakim rodzajem świadomości mamy do czynienia. Bo kiedyś jeszcze mówiono, że liczy się stosunek tej szarej substancji, tego mózgu do wielkości ciała, no i dlatego człowiek jest taki inteligentny, a na przykład znacznie większe zwierzęta już aż tak inteligentne nie są. To zapamiętałem z bardzo, bardzo dawnych czasów, a dzisiaj mówi się jeszcze, moim zdaniem, ważniejszą rzecz, że owszem, wielkość mózgu to jest taki parametr, który bardzo łatwo zmierzyć. Można ten mózg zważyć, no, można różne rzeczy z nim zrobić, ale ten argument bywa nadużywany, argument wielkości mózgu, bo tak jak to wyczytałem, ale już jakiś czas temu, że kluczowe znaczenie, i zresztą później sobie mocno sprawę drążyłem i doszedłem do wniosku, że to jest chyba jedyna racjonalna, przynajmniej na dzisiaj, odpowiedź, że takim dobrym parametrem nie jest wielkość organu, w tym wypadku mózgu, co architektura sieci, tych neuronalnych sieci, które w tym mózgu się pojawiają. Architektura to, mam na myśli, gęstość połączeń, jakieś tempo integracji bodźców i zdolność do tworzenia dzięki temu jakichś takich adaptacyjnych modeli, które są wynikiem działania tego mózgu. I tutaj bardzo dobrym przykładem są ptaki. Może nie wszystkie, ale mamy takie grupy ptaków, papugi i krukowate.
różne krukowate, gdzie mówi się o tym, że to są te ptaszyska, które są niezwykle inteligentne. Kruki bardzo często podaje się jako takie stwory, które nieźle kombinują. Potrafią kojarzyć nawet liczbę osób. Już nie pamiętam do ilu, tam jest jakaś granica oczywiście, ale jest przywoływany bardzo często eksperyment z wchodzeniem ludzi do domu i taki kruk potrafi rozpoznać do jakiejś tam wielkości, do iluś tam osób, potrafi rozpoznać, ile osób wchodzi, ile wychodzi i tak dalej, i tak dalej. To były takie eksperymenty, które poświadczyły to, że krukowate są naprawdę, naprawdę niezwykle inteligentnymi ptaszyskami i słowo ptaszyska nie ma tutaj żadnego pejoratywnego wymiaru. I w każdym razie przykład ptaków pokazuje, że nawet bardzo niewielki mózg tak naprawdę może realizować bardzo złożone operacje. Nazwijmy te operacje operacjami poznawczymi. I przecież mózgi ptaków są właśnie skompresowane. Być może to nie jest takie fachowe określenie biologiczne, no ale wiecie Państwo, o co chodzi. Ten mózg jest skompresowany, jest bardzo, bardzo upakowany. Ta struktura jest niezwykle wydajna, a zatem popatrzmy. My w przypadku dinozaurów mamy do czynienia, kiedy myślimy o tych dawnych stworach, mamy do czynienia tylko z wielkością czaszki. No to możemy ze skamieniałości odczytać. Jej objętość wewnątrz, no tam się coś mieściło. Ale pojęcia nie mamy i raczej nie będziemy mieć pojęcia, jak wyglądała ta mikrostruktura mózgowa, jak była upakowana, jaki to był mózg, jakiego rodzaju. No i przecież to, jak powiedziałem przed chwilą, decyduje o tym, na ile inteligentny to był stwór. I teraz wyobraźmy sobie, zresztą mamy podstawy ku temu, skoro dzisiaj ptaki, bardzo często przecież mówi się o tym, zresztą nie, to nauka mówi o tym, że ptaki są bezpośrednią kontynuacją przynajmniej jednej z grup dinozaurów, które kiedyś rządziły tą planetą. A zatem mamy wszelkie podstawy przypuszczać, że w tych puszkach mózgowych, które dzisiaj znajdujemy, no, mogły się znajdować struktury niezwykle wydajne i niezwykle jakoś gęsto upakowane. A to zupełnie, moim zdaniem, może zmieniać obraz, który mamy, obraz tych dinozaurów. My bardzo często jesteśmy gotowi postrzegać te dinozaury jako takie głupie góry mięsa, które gdzieś tam hasały sobie po różnych kontynentach, a może było zupełnie inaczej. Można się zastanawiać, na ile ta świadomość, która się rodziła w owych dinozaurach, była inna niż nasza. I tu pewno to jest taki materiał do przemyślenia i to bardzo, bardzo taki, no w sumie głęboki, bo to wcale nie musi być przecież tak, że, że ludzka świadomość to jest jedyna możliwa. Bo nasza świadomość, musimy sobie to jakby uprzytomnić, jest narracyjna, w bardzo dużym stopniu językowa, introspektywna, więc my bardzo często zaglądamy w głąb siebie, w sobie szukamy odbicia świata i pewnych refleksji, które się pojawiają. Ale jak sobie tak dobrze pokombinujemy, to dojdziemy do wniosku, że to jest tylko jedna z możliwości. Bo równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że dinozaury mogły mieć świadomość pozbawioną tego, co nazwałem wewnętrznym monologiem. Ta świadomość mogła być bardzo silnie osadzona w ciele, w ich ciele, w przestrzeni, być może w czasie, i to byłaby taka świadomość natury operacyjnej. Te dinozaury, nie zastanawiałyby się tak jak człowiek,
kim jestem i logiczne konsekwencje tego pytania, ale one mogłyby się zastanawiać na przykład, gdzie jestem, co mi zagraża, co się do mnie zbliża. To byłby inny rodzaj refleksji nad światem, ale przecież trudno mówić albo nie mówić o tym, że przecież to byłby też rodzaj pewnej inteligencji. Ona z naszego punktu widzenia może byłaby ta inteligencja trudna do rozpoznania, ale to jeszcze wcale nie oznacza, żeby jej nie było. Jak sobie o tym myślę. No właśnie, tutaj wspomniałeś o ptakach, o krukach, no one uchodzą za niezwykle inteligentne bestie, tak bym to powiedział. No i skoro ptaki są, nazwijmy to, potomkami dinozaurów i wskazują jakieś takie złożone zachowanie, no bo mają pamięć, potrafią planować, potrafią nawet żałobę przeżywać niektóre, to powiedz mi, twoim zdaniem, gdzie kończy się, gdzie jest ta granica, gdzie kończy się instynkt, a gdzie zaczyna się myślenie? Ja się w ogóle zastanawiam, czy ten podział na instynkt i myślenie, tak naprawdę, czy on, czy on nie jest sztuczny? Czy on naprawdę w przyrodzie istnieje? Czy instynkt i myślenie, czy to są przeciwieństwa? A może to jest rodzaj, a może to jest rodzaj jakiejś kontynuacji? Bo przecież te przywoływane już złożone zachowania ptaków pokazują, że instynkt i myślenie są gdzieś bardzo blisko siebie, że to wszystko jest bardzo elastyczne, modyfikowalne. Co może modyfikować? No, doświadczenie. y, Doświadczenie i na przykład pojawia się coś takiego u krukowatych jak antycypacja przyszłości, przewidywanie po prostu przyszłości. A zatem skoro tak, to musi się pojawiać u nich również rodzaj myślenia abstrakcyjnego. Mhm. No bo trudno sobie wyobrazić planowanie przyszłości, wyobrażanie sobie tej przyszłości bez jakiejś refleksji, bez świadomości, bez podziału na czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Na ile jest to robione w sposób do końca świadomy, tego nie wiem. Pewno jeszcze się długo nie dowiemy, ale już sam fakt, że podejmowane są przez krukowate, podejmowane są działania, które mają doprowadzić do pewnego celu, a zatem są zaplanowane, mają punkty, które trzeba spełnić po drodze, to jest dla mnie dowód, że podział na instynkt i myślenie, świadomość, która jest konsekwencją pewną, no to jest jednak pewien sztuczny podział. Mam wrażenie, czy tak mi się wydaje po prostu, że instynkt jest być może najpierw, a później pojawia się coś, co jest jego rozszerzeniem, czyli ta świadomość, to myślenie. Zostańmy przy myśleniu. A więc tak naprawdę, i znowu krukowate są dobrym przykładem, e, ta granica jest w dużej mierze, którą my stawiamy, właśnie ludzkim produktem. To my klasyfikujemy w ten sposób, ale czy to jest fakt biologiczny? Nie wiem. I wydaje mi się, że ta granica jest dosyć arbitralnie stawiana. Mhm. Powiedz mi, jak wyglądałaby świadomość, Twoim zdaniem, jak wyglądałaby świadomość istoty, która żyje dziesiątki lat na świecie bez kompletnej technologii, bez ognia, bez języka pisanego, ale bym powiedział w takim ekstremalnie konkurencystycznym środowisku. Czy byłaby to inna świadomość, czy po prostu jakaś niższa świadomość, Twoim zdaniem? Ja myślę, że kiedy jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo gdzieś tam nawarstwiły się w nas wszystkich pewne takie obrazy wartościujące, wyższe, niższe, lepsze, gorsze. Mm, I co ja powiem w tej chwili? Powiem, że inne. Inne nie oznacza gorsze. No ktoś powie tak, no ale przecież te dinozaury, ani na przykład dzisiejsze inteligentne
bardzo, powiedzmy, twórcze czasami nawet zwierzęta, one jednak nie stworzyły kultury, nie stworzyły cywilizacji, zatem jest to w jakimś stopniu gorsze. Rzecz do dyskusji i myślę, że nie na tę audycję, bo tu byśmy się zakopali w różnego rodzaju rozważania natury filozoficznej, ale chyba warto powiedzieć o tym, że ja się nie czuję na siłach, żeby odpowiedzieć, jak wyglądała taka świadomość, bo ja nie mam pewności, że na przykład, podam to jako jeden z wielu, wielu różnych przykładów. Mówimy o tym, powiedziałeś o tym, że dinozaury żyły bardzo długo i no nie miały pisma, w takim razie nie spisywały, nie, ta kultura nie była przenoszona, jeśli w ogóle była, nie była przenoszona i w związku z tym trudno było mówić jakimś związku całych tych grup. No to ja powiem tak, skoro już fantazjujemy i zaczynamy puszczać wodze fantazji, to warto powiedzieć o tym, że przecież jeśli wyobrazimy sobie tak te gęsto upakowane mózgi, to dlaczego na przykład nie mogło być tak, że dinozaury miały na przykład, miały ze sobą kontakt telepatyczny? I one tworzyły taką kulturę wewnętrzną niejako, czyli nie musiały pisać, przekazywać sobie różnych rzeczy w postaci pism, ksiąg, czy w ogóle ta kultura nie musiała być spisywana. Spisywanie jest tylko jednym z elementów. Nie musiały te dinozaury tworzyć rzeźb, malarstwa, bo to wszystko przenosiło się z głowy do głowy. Z głowy na przykład ojców do głów dzieci, te dzieci później przekazywały to dalej. To była jakaś taka, mogłaby być, trzymajmy się tego określenia, mogłaby być jakaś taka kultura, która jest, no nie mam dobrego słowa, jest kulturą wewnętrzną, nie wychodzi na zewnątrz, tak jak ludzka kultura, gdzie my tworzymy cywilizację, tworzymy technologię, technikę, kulturę właśnie, to wszystko się zbija w pewien obraz cywilizacyjny, który mamy. Według nas tak powinna wyglądać cywilizacja. A jeśli ta domniemana cywilizacja dinozaurów była taką cywilizacją, przez dużą analogię, cywilizacją ducha, gdzie one rozmawiały ze sobą właśnie telepatycznie, kontaktowały się, tworzyły wielką społeczność, która bardzo często nie miała przed sobą tajemnic, widziała to, co powstawało w tych mózgach, te obrazy, te rzeźby, te koncepcje, nawet koncepcje filozoficzne mogłyby być przekazywane od osobnika do osobnika i mielibyśmy coś, co byłoby zupełnie inne niż ta nasza cywilizacja. Więcej, możemy sobie wyobrazić, że jeśli byłaby możliwość takiej telepatycznej łączności pomiędzy osobnikami, to być może, to już zupełnie puszczam wodze fantazji, być może było tak, że owszem, to były pojedyncze osobniki, które miały swoją osobniczą świadomość, ale być może część z tych mózgów pracowała na wspólną świadomość. Być może to było połączenie świadomości zbiorowej ze świadomością taką indywidualną. I mielibyśmy wówczas coś, czego my tak naprawdę dzisiaj, poza deklaracjami i poza powieściami science fiction, do końca nie ogarniamy. Czyli byłyby pojedyncze osobniki, one by miały na przykład świadomość swojego istnienia w świecie, a jednocześnie byłby pewien umysł zbiorowy, w którym tworzyłaby się właśnie ta kultura, tworzyłyby się koncepcje. Przecież taki umysł zbiorowy mógłby tak naprawdę, cudzysłów, podbijać świat myślą właśnie. Te dinozaury nie musiałyby różnych rzeczy konstruować, żeby wytworzyć modele takich rzeczy, które chciałyby na przykład przetestować. Bo na przykład postawiły na model, no, on mi się, powiem tak, nawet mnie wydaje się trochę
trochę dziwny, trochę taki, no, ja jestem przyzwyczajony, osadzony mocno w kulturze ludzkiej i tak sobie myślę, no taka wewnętrzna, taka cywilizacja ducha, ją tak nazwijmy, to chyba nie mogłoby istnieć. Ale kiedy zadamy proste pytanie, najprostsze, a właściwie dlaczego nie? Dlaczego my zawsze wiążemy cywilizację z budowaniem na przykład statków kosmicznych? Mhm. Może oni postawili na coś, oni, one, te dinozaury postawiły na coś zupełnie innego. Ja bardziej skupiłbym się na tym, czy gdyby nie zdarzyła się katastrofa, o której często się wspomina, która doprowadziła do zagłady dinozaurów, to czy to by się przekształciło później w jakiś inny rodzaj cywilizacji, że te dinozaury na przykład chciałyby zobaczyć, co jest na przykład na Księżycu i jakby się to odbywało. A nie zapominajmy, że wcale nie tak dawno, w latach 80. ta koncepcja mocniej się ugruntowała. Ja do dzisiaj pamiętam, że na początku lat 90. pierwszy numer Świata Nauki w Polsce, Scientific American, był właśnie o tej, tam się pojawił artykuł na temat tej koncepcji, czyli czy istniała możliwość, że z dinozaurów, z którejś z grup dinozaurowych wyłonił się taki odpowiednik człowieka, czyli takich jednostek, które chodziły na dwóch nogach, miały chwytne kończyny i na przykład odpowiednio rozwinięty mózg, tak jak my sobie to wyobrażamy. Mówię, ponieważ my tak mało wiemy o tych dinozaurach. Tak jak powiedziałem gdzieś tam na początku, mamy tylko skamieniałości, mamy puszki mózgowe, znamy ich wielkość i to jest wszystko, co o nich wiemy. A, i wiemy jeszcze, że te dinozaury nie wytworzyły nic, na co byśmy trafili, w takiego oczywistego. To jeszcze nic nie oznacza, bo znowu myślę, że to się za jakiś czas stanie pewną tradycją tych naszych spotkań, bo znowu brak dowodu nie jest dowodem braku. Znowu to, że my dzisiaj nie dysponujemy jakimiś artefaktami, które mogły być wytworzone w tamtych czasach, to jeszcze wcale nie oznacza, że ich nie było. Może były tylko bardzo, bardzo nietrwałe. Może to była jednak cywilizacja, która jeszcze nie weszła w pewien odpowiednik tego, co nazywamy cywilizacją naukowo-techniczną. Tak naprawdę możemy tych dywagacji snuć jeszcze bardzo, bardzo dużo i przez to bardzo, bardzo długo. Ja staram się raczej zarysować pewne punkty, pokazać, w którą stronę można by kombinować. No widzisz, mi się wydaje też, że my jesteśmy troszeczkę ograniczeni, troszeczkę żyjemy w pewnych stereotypach. To jest takie moje prywatne zdanie i dlatego posługujemy się, nawet opisując zjawiska, stereotypowymi określeniami. Bo na przykład, wiesz, utarło się, że załóżmy coś, co jest wyżej, zawsze jest lepsze niż coś, co jest niżej, prawda? Bo powiemy, ktoś wzniósł się na wyżyny, ktoś... a z drugiej strony powiemy, ktoś upadł, ktoś się stoczył, tak? Więc będzie to innego. Coś, co jest po prawej, będzie zawsze lepsze niż coś, co jest po lewej, tak? No bo wiesz, siądź po prawicy mojej, a nie tam, albo lewactwo, nie? Załóżmy. A wiesz, skąd to się wzięło? To nie jest wcale tajemnica. To jest dziedzictwo filozofii greckiej, a konkretnie, kiedy Pitagorejczycy pojawili się na arenie, to oni najpierw wychodzili z założenia, mówili o liczbie i tak dalej. To zostawmy. Znowu wykład o Pitagorejczykach, to zapraszam na swój kanał, na Wehikuł Wyobraźni. Tam jest godzinna audycja o Pitagorasie i Pitagorejczykach. Natomiast oni w pewnym momencie zaczęli wiązać to, co filozoficzne, z pewnymi takimi, i to zostało do dzisiaj. Zauważcie Państwo, w kulturze przetrwało coś takiego, że ciepły człowiek, w sensie, ale bez żadnych, na przykład ktoś jest miłym, ciepłym człowiekiem, to jest dobry człowiek, a ktoś jest zimną, nieczułą bestią. Bo to już od Pitagorasa się ciągnie, kiedy mamy ciepło to dobre, zimne złe, lewe prawe. Ktoś jest prawym człowiekiem, to w języku polskim dobrze wybrzmiewa, ktoś jest prawym człowiekiem, a ktoś idzie
na lewiznę na przykład. No, I takich par znajdziecie Państwo w języku, czy to polskim, ale nie tylko polskim, znajdziecie mnóstwo. mhm, I to się właśnie z tej tradycji greckiej wywodzi. Wtedy postąpili Pitagorejczycy trochę zupełnie nie filozoficznie, nie tylko trochę, bo zaczęli przypisywać wartości, nazwijmy to, ocenne zjawiskom, które z dobrem, złem nie miały nic wspólnego, a jednak to zrobili. mhm, I to tak zostało z nami do dzisiaj. mhm. No właśnie, także z pewnością myślę, że brak tego, że nie znaleźliśmy jakichś narzędzi, jakiegoś dłuta dinozaura, nazwijmy to, wcale nie wyklucza jakiegoś abstrakcyjnego myślenia dinozaurów, prawda? No ale zobacz, są legendy o smokach, o jakichś tam pradawnych bestiach. Czy te właśnie legendy o tych smokach, o pradawnych bestiach mogą być taką kultową pamięcią spotkań ludzi z tymi ogromnymi kośćmi dinozaurów, czy raczej są takim intuicyjnym przeczuciem, że kiedyś przed nami coś tam myślało, coś innego rządziło światem? Jak ci się wydaje? Całkiem to jest możliwe. Pamiętajmy, że gdzieś tam, jeśli prześledzimy różne niezwykłe doniesienia, to pamiętajmy, że w swoim czasie, no zresztą też Deniken świętej pamięci mówił o tym, notabene tuż po śmierci Denikena wiele portali i wiele gazet chyba za punkt honoru wzięło sobie to, żeby napisać jakiś artykuł o Denikenie i w tym artykule wdeptać w glebę wszystko, co on głosił. Mhm. To zawsze jest działanie dosyć ryzykowne, żeby nie powiedzieć trochę głupawe, żeby tak gremialnie coś dyskredytować. No właśnie, ja się chciałbym odwołać do jednego z dziedzictw Denikena, no może nie dziedzictw, przywoływanych faktów przez Denikena, kamienie z Ika, Mhm. czarne kamienie, na których można znaleźć wizerunki ludzi i dinozaurów. A zatem to nie musiał być obraz tego, że, że ludzie znajdowali wielkie kości. Chociaż to bardzo prawdopodobne, że na tej podstawie wysnuto różne takie opowieści na temat smoków. Być może jedna z naszych polityczek miała rację, że ci ludzie tymi kamieniami do dinozaurów rzucali. To żart oczywiście. Tak naprawdę my wiemy na tyle dużo, że część naszych naukowców czuje się bardzo pewnie, że oni wiedzą, jak to wszystko było i że gdzie tam, panie, gdzie dinozaury, a gdzie ludzie. No, w życiu się nie spotkały te dwie grupy. A z drugiej strony te kamienie z Ika, ja wiem, to jest bardzo taka ryzykowna poszlaka, bardzo taka, no powiedzmy, łatwa do obalenia. Ale puszczając wodze fantazji, no, można sobie wyobrazić, że gdzieś tam jakieś niedobitki dinozaurów przeżyły. Do dzisiaj przecież są opowieści afrykańskie mówiące o tym, że w tych dżunglach, a właściwie w bagnach pośród dżungli afrykańskich żyją jakieś takie dinozaurowate stwory. To jest bardzo, bardzo rozpowszechniona i bardzo często przywoływana historia o tym, że coś tam może być. No ale ja wiem, znowu, mówienie, że coś tam może być, to nie jest żaden dowód, a i poszlaka bardzo słaba. Więc wróćmy do pytania. Tak, uważam, że te opowieści o smokach i to, że te smoki rozpowszechnione są na całym świecie, bo gdyby te opowieści smocze, one były w jakimś jednym kręgu kulturowym, no to można by machnąć ręką i powiedzieć sobie, no dobra, no wymyślili sobie jakieś fantastyczne istoty, no i stąd te smoki. Tymczasem, jeśli się naprawdę uważnie prześledzi smokowatość na świecie, to mamy te smoki porozrzucane właśnie po całej kuli ziemskiej.
I warto wtedy zadać sobie pytanie, jak to się stało, że w tylu różnych kulturach, tak odległych od siebie, czasami nie kontaktujących się ze sobą, pojawia się wizerunek smoka. I w dodatku te smoki, co do ogólnego takiego zarysu, są dosyć podobne do siebie. Wiem, różnią się szczegółami. Smoki chińskie są inne niż smoki gdzieś tam z innych części świata. Niemniej jednak są też cechy, które owe smoki łączą. A zatem to powinna, dla mnie to przynajmniej jest taka zagadka, którą być może jakiś sprytny naukowiec jest w stanie wyjaśnić. Ja bardzo chętnie bym takiej historii posłuchał. O kilku zresztą już słyszałem i miałem okazję słuchać, ale to jest słowo przeciwko słowu, bo jeden wierzy, że musiało być coś na rzeczy i że te smoki na całym świecie to nie jest przypadek, a ktoś inny powie, no ale jednak ludzie są z jednego pnia, oni przynosili, wędrówka ludów i przynosili ci ludzie ze sobą pewne opowieści i stąd to się wszystko wzięło. Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, czy te opowieści o smokach to jest wynik tego, że znajdowano kości, ogromne kości, i później ludzie sobie do tego dorobili jakieś potwory, o i w końcu się pojawiły smoki. Czy to jest wynik tego, że gdzieś pozostały niedobitki, takie gadzie, czy też, czy też należy na przykład przesunąć powstanie człowieka, czy też jakichś form człowiekowatych znacznie dalej niż nam się to dzisiaj wydaje. Chociaż przyznam, że to ostatnie, chociaż no, tak, no możemy przesunąć trochę, ale no o ile? O milion kolejny możemy przesunąć, to w dalszym ciągu jest zbyt mało, żebyśmy sięgnęli do czasów dinozaurów. To sobie warto uświadomić, że jednak ta przepaść czasu jest ogromna i ta ostatnia ta ostatnia hipoteza, to nie hipoteza, ta ostatnia opowieść o tym, zilustrowana kamieniami z Ika, ona jest oczywiście bardzo taka, no, pobudzająca fantazję, ale najmniej bym na nią stawiał. Raczej właśnie na te kości, o których mówiłeś, i mam jeszcze w sobie podejrzenie, że gdzieś jakieś niedobitki w tych dżunglach, gdzie jest naprawdę gorąco, to świetny klimat dla dinozaurów. Chociaż znowu pamiętajmy o tym, że coraz częściej pojawiają się wątpliwości co do statusu tychże dinozaurów. Czy one były zmiennocieplne, czy stałocieplne, to w gruncie rzeczy dosyć interesujące, jak mogło być, bo naukowcy nie są zgodni, przynajmniej co do różnych przedstawicieli, którzy się pojawiają podczas wykopalisk. A zatem to kolejna zagadka, przed którą tak naprawdę stoimy. No właśnie, a jeśli odkrylibyśmy dowody na to, że dinozaury miały samoświadomość albo jakąś taką zdolność refleksji, no to jak ci się wydaje, czy to zmieniłoby naszą definicję człowieka jako tej korony stworzenia? Czy te dinozaury gdzieś indziej by się tam uplasowały w tym szeregu? Nie wiem, albo ja jestem zbytnim optymistą, ale moim zdaniem jest oczywiste, że ta definicja człowieka jako korony stworzenia, jako, jako istoty unikalnej, specjalnej, ta definicja ległaby w gruzach, ona byłaby nie do utrzymania. Można by powiedzieć, że człowiek stałby się wówczas jedną z wielu linii ewolucyjnych, które się pojawiły na Ziemi i doprowadziły do powstania istot inteligentnych. No, zatem historia życia na Ziemi to przestałaby być taka narracja o postępie, że pojawił się człowiek i on później był coraz bardziej doskonały. Zaczęlibyśmy mieć historię o tym, że ta umowna natura, bo nie personifikowałbym jednak natury, ta natura wytworzyła pewną
serię eksperymentów. Jeden z nich zakończył się naszą cywilizacją technologiczną, ale mogły być inne formy, które nie zaszły tak daleko. No to byłoby tak naprawdę duży przełom, byłby w myśleniu filozoficznym, dosyć rewolucyjny. Przypuszczam, że tak samo rewolucyjny jak darwinizm, ale warto jeszcze powiedzieć, że my dzisiaj, i to jest może temat nawet na następną audycję, że my dzisiaj, to jest rzecz, która mnie zresztą prześladuje, w kilku audycjach na swoim kanale o tym mówiłem, że my tak naprawdę nie mamy pewności, czy przed człowiekiem, bardzo szeroko pojętym człowiekiem, czy przypadkiem tu na Ziemi nie powstały jakieś inne istoty, to już zostawmy dinozaury w spokoju, jakieś inne istoty, które rozwijały cywilizację. Bo jeśli one na przykład pojawiłyby się odpowiednio wcześnie, to te wszystkie opowieści o tym, że przecież zostałyby jakieś artefakty, no jak już w grę wchodzą takie przestrzenie czasowe jak 500 000 lat na przykład, no to mogłoby być bardzo cieniutko. Już wszystkie materiały by się zdążyły rozłożyć, wszystkie artefakty by się zdążyły rozłożyć na czynniki pierwsze po prostu. My nie mamy pewności, jak to było, czy aby na pewno jesteśmy pierwszym gatunkiem, który zaczynał rozwijać cywilizację naukowo-techniczną, bo może były wcześniejsze. A to się wszystko bierze stąd, że w takim ogólnym pojęciu bardzo niewielu ludzi zastanawia się, jak duży jest przeskok pomiędzy 1000, milionem a miliardem. To są takie przeskoki, że nam się to łatwo wypowiada, ale jak sobie uświadomimy, że miliard to jest 1000 milionów, no to nam zaczyna trochę wyobraźnia siadać. Ja kiedyś w jednej z audycji przywołałem taki przykład. Wyobraźmy sobie, że każdy rok to jest centymetr. Mhm. Metr to będzie jeden wiek. 10 metrów to tyle mniej więcej istnieje Polska. A teraz Państwo przemnóżcie sobie, ile to będzie milion lat, ile to będzie centymetrów, a ile to będzie miliard lat. I teraz wyobraźcie sobie, że owszem, o tych pierwszych metrach wiemy stosunkowo dużo, ale kiedy pojawiają się te odległe kilometry, dziesiątki kilometrów, które się w tym miliardzie na przykład mieszczą, no to zaczynamy być bezradni. Naprawdę zaczynamy być bezradni i wyobraźcie sobie Państwo, że jedziecie samochodem. No to jak startujecie tym samochodem, to widzicie wszystko, co jest wokoło. Ale czy jesteście Państwo tak odpowiedzialnie w stanie stwierdzić, że zapamiętaliście wszystko, co pojawiło się za oknem samochodu y, przez te wiele, wiele kilometrów? Moim zdaniem nie. I trochę w podobnej sytuacji są naukowcy. Oni oczywiście nas gorąco zapewniają, że oni wszystko wiedzą i wszystko widzą, ale pozwolę sobie być sceptyczny. No jasne, ja ci powiem szczerze, że mówiąc o tym, że my bardzo często mówimy 10 lat, rok, 100 lat i tak dalej. Ja podam inny troszeczkę przykład, który zaprzątał moją głowę, kiedy robiłem moje drzewko genealogiczne kiedyś. Ja doszedłem ze swoim drzewkiem 11 pokoleń wstecz, to jest do czasu Jana III Sobieskiego do 1683 roku. To i tak imponujące. I potem już dalej nie szło przejść, dlatego że wcześniej w księgach parafialnych już nie pisano, czyj syn był kto był ojcem kogo, no nie, tylko pisano listę całą, więc już dalej było nie do namierzenia. Ale chcę powiedzieć taki przykład. Kiedyś jak byłem nauczycielem w szkole, drodzy Państwo, no to dzieciaki sobie różne tam głupoty opowiadały. Jeden drugiemu chciał dogryźć, to ktoś tam powiedział, że ktoś tam jest dziełem przypadku i tak dalej, i tak dalej. No i ja tak sobie słuchałem tego wszystkiego i powiedziałem kiedyś jedną rzecz. Mówię, słuchajcie, każdy z was ma 2 rodziców, 4 dziadków, 8 pradziadków.
Przyjmijmy matematycznie, że na 100 lat są 4 pokolenia, bo tak mniej więcej jest. Jak mniej więcej jest, na 100 lat wejdą ci 4 pokolenia, mówię. No i teraz chciałbym się dowiedzieć, ile tych końcówek będzie w roku 1800. To będzie 2 do potęgi dziesiątej. To 2 do potęgi dziesiątej to jest 1054. Ja nie wiem, czy wy rozumiecie, ale w roku 1800 musiało się ponad 1000 osób spotkać, żebym ja tutaj przed wami stał. Kiedy ja byłem mały, to mi się wydawało, że jakby mój tata spotkał inną mamę, to ja bym był inny, tak? Gówno prawda, mnie by nie było. To teraz zastanówcie się i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy jesteście faktycznie dziełem przypadku, czy to wszystko to jest przypadek. Bo w 1800 masz 2 do potęgi dziesiątej, czyli jest 1054. Ale w 1700 masz już 16 000. Bo to wszystko potęgujesz. Masz 1000, 2, 4, 8, 16, tak? Wszystko będzie mnożone przez 2. I dlatego mówię, ludzie bardzo często, tak jak ty tutaj dałeś ten przykład, mówią, że tu 100 lat, 1000 lat, nie wiem, i tak dalej, 1 000 000 lat. I to tak mówią spokojnie, na luzie, nie? Jakby to nie wiem, co to było. Natomiast jeśli ktoś nawet, już nie mówię ten 100 lat, 1000 lat, ale przyjmie ten mój tok myślenia z tym drzewkiem genealogicznym i sobie powie, kurde, w tym 1800 roku było ponad 1000 istnień ludzkich, każdy z nich myślał, każdy z nich czuł, każdy z nich był innym człowiekiem, tak? Z innymi wymaganiami, a w 1700 tych ludzi było już 16 000, tak? I teraz, jeżeli ktoś sobie zastanawia, powie, kurde, ile ci ludzie przeżyli, jaką historię, my sobie dzisiaj czytamy w książkach historię, tak? A teraz jak ktoś usiądzie i powie, kurczę, oni to przeszli, oni to przeżyli wszystko, nie? No to też daje, też otwiera szeroki umysł. Na zakończenie jeszcze tylko takie jedno pytanie mam, wiesz co? Powiedz mi, ale to zostawiam pod rozwagę, tak samo jak Marek zostawił pod rozwagę swoją wersję, ja zostawiam swoją. Wy dzielcie się w komentarzach, do jakich wniosków dojdziecie. Natomiast tak na zakończenie naszych tych rozważań filozoficzno-paleontologicznych, to mam takie pytanie, czy twoim zdaniem możliwe jest, że Ziemia już raz była gdzieś tam planetą inteligentnych istot? Tylko że ta inteligencja jakoś tam zniknęła bez śladu cywilizacji, zostawiając po sobie jedynie kości i mity, tak? Trochę zacząłem na to odpowiadać. Ja oczywiście nie powiem tego z taką bezwzględną pewnością, tego wiedzieć nie mogę, ale dopuszczam taką możliwość. W przeciwieństwie do wielu naukowców, którzy twardo trzymają się tego, co wiedzą, ale to wiedzą trzeba by postawić w taki ogromny cudzysłów, bo oni nawet nie udają, to nie jest udawane. Im tak naprawdę jakoś tak niesporo jest przyznać, że, że tak naprawdę znają wycinkowe rzeczy z tej przeszłości. Więc tak, ja dopuszczam, że tu na Ziemi mogła się pojawić cywilizacja, zarówno na przykład Gadzia, i to nawet cywilizacja naukowo-techniczna, bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o mózgach, o myśleniu dinozaurów, no to przyjęliśmy obraz takich inteligentnych zwierząt, takich powiedzmy odpowiedników tych naszych krukowatych. Mhm. Ale później poszliśmy w kierunku zupełnie innym i mogło tak być, że na przykład w czasach tych wczesnych dinozaurów pojawiły się właśnie istoty, które były w stanie coś tutaj na Ziemi sprokurować właśnie cywilizację naukowo-techniczną i to taka byłaby gadzia cywilizacja. Moim zdaniem tu mogły się odbywać jeszcze inne rzeczy. Wcale nie jest, moim zdaniem, oczywiście z punktu widzenia takiej nauki, to są tezy niefalsyfikowalne, w związku z tym to możemy potraktować jako opowieści science fiction, ale nie możemy na przykład wykluczyć, że Ziemia, która no bez względu na to, no może nie, to złe byłoby. Nawet jak sięgniemy bardzo daleko, to Ziemia jednak była takim
trochę rajskim środowiskiem. Dużo tlenu, no, w pewnych okresach oczywiście, od pewnego okresu. Dosyć ciepło, czasami zimno. To zależy, czy akurat byliśmy w tym okresie, kiedy Ziemia była śnieżką, kulą lodową, czy w okresie, kiedy nawet w okolicach biegunów były temperatury takie dosyć tropikalne. Różnie było w historii Ziemi. W każdym razie warto o tym pamiętać, że ponieważ to była taka planeta w niektórych okresach bardzo przyjazna osiedleniu, to nie możemy dopuścić, znaczy nie możemy wykluczyć, i to się pojawia w różnych opowieściach science fiction, nie możemy wykluczyć, że tu na przykład, nie wiem, jakaś rasa założyła kolonię, jakieś gwiezdne imperium, po którym ślad już nie pozostał. I oni tu sobie żyli, kombinowali, i to było w czasach prehistorycznych, a może nawet takich już, nazwijmy, geologicznych. To się mogło wydarzyć oczywiście w czasach tak zwanych wojen bogów, czyli w czasach, kiedy ludzie już sobie hasali po ziemi. Naprawdę, skazani jesteśmy, tu bardzo przepraszam, no ale zarówno państwa, jak i sam siebie przepraszam, my troszeczkę jesteśmy skazani na fantazję, na łączenie kropek, ale to będzie zawsze tylko teoretyczne łączenie kropek. My nigdy do końca nie będziemy wiedzieli, czy nam się udało te kropki połączyć, czy tylko nam się wydawało, że je połączyliśmy. Ale wykluczyć tego nie można. I ktoś powie, parsknie nawet w tej chwili, powie, no tak sobie fantazjować to w ogóle można przez cały czas. I ja się zgadzam, ale z kolei popatrzmy z drugiej strony. Taka postawa, kiedy mówimy, to się na pewno nie wydarzyło, no bo nie mamy na to dowodów. To przypomnę to, co mówiłem. Brak dowodu nie jest dowodem braku. Nie jest też dowodem istnienia, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale myślę, że inaczej, ja wolę taką sytuację, kiedy możemy sobie pofantazjować i nawet jeśli błądzimy, cała ta audycja może jest jednym wielkim błędem i jeżeli jest jakiś duch czasów, to on się w tej chwili kula ze śmiechu na temat, kiedy słyszy to, co mówimy. Być może, ale taka sytuacja, w której sobie fantazjujemy, odpowiada mi znacznie bardziej niż takie suche stwierdzanie, nie, tego na pewno nie było. Mhm. To prawda, to prawda. Mi się wydaje, że brak dowodów to są takie otwarte drzwi, taka otwarta furtka do pewnego nieznanego, nie? Nie wiadomo, co tam po tej drugiej stronie jest. My do naszych rozmów jeszcze wrócimy. Ja zachęcam, żeby jak najbardziej odwiedzać kanał Marka. Tak jak powiedziałem, ja tutaj zamieszczę połączenie do jego kanału i natomiast również komentujcie, udostępniajcie nasze rozmowy, gdzie tylko się da, no i lajkujcie. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję Ci Marku za wspólnie spędzony czas i do Pozdrawiam następnego razu. wszystkich.